Moim i Państwa gościem jest prezydent Polski Karol Nawrocki, który specjalnie dla portalu Sądeczanin zgodził się udzielić krótkiego wywiadu. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam panie redaktorze, witam państwa. Dzień dobry. Panie prezydencie, w ubiegłym roku uczestniczył pan w Europejskim Kongresie Samorządów jako kandydat na prezydenta. Teraz z kolei przyjeżdża pan do Mikołajek już jako głowa państwa. Dlaczego Europejski Kongres Samorządów jest dziś tak ważnym miejscem rozmów o przyszłości polskich samorządów? Dodam jeszcze, panie redaktorze, że przyjeżdżałem także jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, więc właściwie w mojej obecności na Europejskim Kongresie Samorządowym nie zmienia się wiele, tylko stanowisko, które pełnię. Dzisiaj się bardzo cieszę i dziękuję panu przewodniczącemu Berdychowskiemu za zaproszenie. Cieszę się, że mogę być jako głowa państwa, bowiem samorządy w istocie są jednym z fundamentów funkcjonowania państwa polskiego już od 35 lat, od transformacji ustrojowej, od ustawy samorządowej. Samorządy odgrywają znaczącą rolę w polskim życiu politycznym, w życiu społecznym. Samorządy są najbliżej obywateli. Wiemy, że ani kwestie wodno-kanalizacyjne, infrastrukturalne, boiska i szkoły nie mają barw politycznych. A za sprawą kongresu, w którym wszyscy bierzemy udział, wiele wizji rozwoju samorządowego w Polsce, w Europie może się ze sobą skonfrontować dla dobra Polski, dla dobra rozwiązań, o których tutaj dyskutujemy, ale także dla dobra bezpieczeństwa, ekonomii i gospodarki. Więc w moim uznaniu jest to unikatowe wydarzenie, aby zebrać ludzi z różnych środowisk politycznych, nie tylko z Polski, ale także z całej Europy, zebrać profesjonalistów, którzy znają się na materii samorządowej. To z całą pewnością wiązało się z wielkim wysiłkiem organizatorów i pana przewodniczącego Berdychowskiego, którym dziękuję, no i życzę powodzenia. A jakie największe wyzwania stoją dziś przed samorządami w Polsce? No, dzisiaj przede wszystkim samorządów trzeba słuchać, panie redaktorze, drodzy państwo, więc ja jako prezydent Polski chcę przywrócić głos samorządu w całych procesach legislacyjnych, procesach formalnych i ustawowych. Jeszcze w kampanii wyborczej spotykałem się z wieloma samorządowcami, którzy mówili, że chcą być wysłuchani. Tworzenie prawa w Polsce, prawa także dla samorządów powinno uwzględniać głos samorządów. Dlatego przy prezydencie Polski dzisiaj na tym kongresie powołam Radę do Spraw Samorządu, która będzie skupiać wybitnych samorządowców ze wszystkich regionów Polski. Ona będzie realnym głosem samorządowców w Pałacu Prezydenckim. Ta Rada będzie z jednej strony opiniowała prawo, z drugiej strony wychodziła z inicjatywami ustawodawczymi. Oczywiście tych problemów samorządu dzisiaj jest więcej. To jest kwestia finansowania oświaty, czy kwestia przerzucania obowiązków władzy centralnej na samorządy, jak bezpieczeństwo cywilne, czy problemy demograficzne. I nie zawsze, co mówią samorządowcy, to przesuwanie odpowiedzialności rządu na samorządy wiąże się z środkami finansowymi, a nawet się nie wiąże. Więc problemem są także finanse i zwiększające się oczywiście nie tylko kompetencje samorządów, ale obowiązki samorządów wobec państwa. Niestety przy obecnej sytuacji finansowej za sprawą rządu za tymi obowiązkami nie idą środki finansowe. Pewnie o tych problemach samorządów moglibyśmy rozmawiać długo, ale te trzy, które zdiagnozowałem, zdają się być najważniejsze. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja, aby o tym z panem prezydentem porozmawiać. A jaką rolę będzie pełnić ta rada, którą pan lada moment powoła tutaj w Mikołajkach podczas Europejskiego Kongresu Samorządów? Jakie będą jej zadania? Przede wszystkim będzie głosem samorządów przy prezydencie Polski, ale będzie także miała zadania z jednej strony analizowania propozycji ustaw, czy ustaw, które trafiają do Pałacu Prezydenckiego, więc Rada ta będzie miała realny wpływ na życie Polski. Po to ją powołuję, aby pytać samorządowców o to, co myślą o prawie proponowanym przez większość sejmową, ale ta Rada będzie także miejscem, w którym będzie się odbywać praca nad pewną strategią rozwoju samorządów w Polsce. Prezydent ma możliwość inicjatywy ustawodawczej, a więc nie tylko analiza aktów, które trafiają do prezydenta, ale także możliwość kreacji
przyszłego strategicznego wizerunku samorządów. Liczę, że struktura tej Rady także zahamuje bardzo negatywny dzisiaj proces pewnej fragmentaryzacji Polski, podziału Polski na Polskę A i na Polskę B. Dla mnie, mówiłem to w kampanii wyborczej, mówię to jako prezydent Polski, jest tylko jedna Polska i wierzę, że wrażliwość Rady działającej przy prezydencie Polski będzie odbiciem właśnie tej misji i tej wizji, że musimy spoglądać przy budowaniu Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkie regiony państwa polskiego. Musimy zaglądać do sołectw, do gmin, do powiatów, oczywiście także do dużych aglomeracji, bo tylko taki kierunek rozwoju Polski uruchomi cały nasz potencjał z jednej strony, a z drugiej strony będzie wyrazem społecznej sprawiedliwości. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za miłe spotkanie i rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.